Cześć, z tej strony Mateusz i witam was w nowej serii na kanale. Jej, w końcu coś nowego. Jest to seria Mateusz Pseudo Podcast. O co w tej serii chodzi i na czym ona będzie polegać? Ogólnie będzie to seria, w której będę dzielił się z wami moimi historiami z przeszłości, bądź może z teraźniejszości, dotyczących sąsiadów, jakichś tam, nie wiem, poznawania odcinków, zdobycia jakichś płyt DVD, jeśli są oczywiście one ciekawe, to wtedy oczywiście opowiem. No, ale żeby nie było, że jakby mam wywalone trochę w publikę, będziecie decydować, na jaki temat będę się rozpowiadał. Po każdym pseudopodcaście, po premierze każdego pseudopodcastu, będzie na moim kanale w karcie społeczności ankieta, w której będziecie głosować, na jaki temat mam, no, jakby mówić. Wtedy jakby, jak już zagłosujecie, to ta propozycja, która będzie miała najwięcej głosów, to o tym wtedy będę mówił. Chyba to nie jest skomplikowane, co nie? A, i dlaczego jestem aktualnie matem, czyli czerwonym... Rakso, nie pisz do mnie teraz. Dlaczego jestem aktualnie czerwonym sąsiadem? Matem w sensie. Bo mam na imię Mateusz i moje pierwsze 3 litery to mat. Postanowiłem to w fajny sposób wykorzystać. Mam nadzieję, że taki właśnie typ animacji, znaczy pseudo-animacji, że się wam spodoba. Mi się tam w sumie podoba. Nie no, jest git. Tak mi się wydaje. Dobra, nieważne, lecimy. Może myślę, że to byłby dobry pomysł, aby pierwsze pseudopodcasty zacząć od moich historii związanych z różnymi odcinkami. Także myślę, że będę musiał lecieć w kolejności takiej, żebyście mogli to wszystko ogarnąć. Także najpierw opowiem wam o mojej styczności z odcinkiem monterzy. Gdy poznałem ten odcinek, byłem dosyć młody, bardzo, bardzo młody. Coś mi się wydaje, że to miałem wtedy 2 albo 3 lata. Lol, ale byłem młody wtedy. I jakby zacznijmy od tego, że jest to trochę inny odcinek od pozostałych. Sąsiedzi nie mają czapek i mają brwi. I to jest jakby coś, co właśnie spowodowało, że ta historia jest taka właśnie dosyć ciekawa. No, jakby to powiedzieć, bałem się ich. Bałem się tego właśnie, że oni nie mają tych czapek. Znaczy, samego faktu, że nie mają tych czapek się nie bałem. Bałem się trochę bardziej tego, że oni mają te brwi. I jak na przykład taki Matt się zastanawiał nad czymś, to wtedy marszczył te brwi i wyglądał jakby był wkurczony. I to wyglądało dosyć strasznie. Przynajmniej dla 2-letniego mnie. No i trochę się tego bałem. Swoją drogą miałem ten odcinek chyba tylko wtedy na jednej płycie VCD. Konkretnie to na tej. Serio, nie wiem, czy była jeszcze jakaś płyta, którą miałem. Nie wiem. Wtedy chyba miałem tylko tę płytę. Ciekawe. Z tego, co opowiadali moi rodzice, to odcinek ten widziałem. Znaczy, pokazywali mi też właśnie na TVP1. Ciekawe. Nie mam go na kasecie nagranego. A to ciekawe, bo ja mam bardzo dużo odcinków, znaczy bardzo dużo. Taka ciekawostka. Mam kilka odcinków na kasetach VHS nagranych z TVP1, których jeszcze nie widzieliście na YouTubie albo na innych tych stronach. Mam na przykład odcinek Woda, mam Wielkie Pranie, mam bodajże też Majówkę. Chyba jeszcze było coś. Mam chwilę. Co jeszcze mam? Z Sewracji miałem dużo odcinków. Tylko, nie wiem, miałem huśtawkę, ale huśtawkę chyba już widzieliśmy. Malowanie okien miałem. Pralkę miałem chyba dosłownie tylko czołówkę nagraną na jakiejś kasecie. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze ją gdzieś znajdę. No, ale w każdym razie.
to właściwie koniec historii o monterach. Opowiem o odcinku Łyżwiarze. To jest dosyć fajna historia, z perspektywy czasu bardzo, bardzo miło mi się ją przypomina, ponieważ odcinek ten był dla mnie kiedyś odcinkiem totalnie nowym. Nie miałem go na żadnej płycie, nie miałem go na... miałem go tylko na kasecie VHS, właśnie nagranej z TVP1. Tylko że problem był taki, że odcinek ten miałem nagrany bodajże od tego momentu. I jakby nie za bardzo rozumiałem kontekst. W sensie wiedziałem, że robią jakieś porządki i że Matt jest zafascynowany łyżwami. Coś w ten deseń, nie? I jakby zawsze pragnąłem, żeby zobaczyć pełną wersję tego odcinka. Ale nigdzie jej nie widziałem. Ani na TVP1, wtedy chyba już nie puszczali. Nie miałem go na żadnym DVD, ani na nic. Miałem go tylko na tej kasecie VHS nagranej. Bo oficjalnych wydań nie miałem wtedy. Miałem tylko jedno, konkretnie to. Ale to też na inną historię. No i pewnego dnia byłem u mojej babci, która miała właśnie kilka płyt VCD z Żabki kupione i powiedziała, że moi kuzyni je oglądali kiedyś, ale że już z tego wyrośli i że może mi je dać. Ja oczywiście jako ten dzielny ajetolog i jako ten, który potrzebuje wszystkie wydania DVD, brakuje mi tak naprawdę tylko 3, żeby mieć wszystkie polskie wydania. Jestem kretynem, nie? Że wydaję na takie rzeczy pieniądze, ale dobra, nieważne. No, a to się nazywa kolekcjonerstwo. No i jakby na jednej z nich jest właśnie odcinek Łyżwiarze. Był tam podpisany jako warzywna gala łyżwiarska. No i ja pamiętam, że sobie puściłem to i się cieszyłem jak dziecko, że takie jej, w końcu widzę ten odcinek w całości, czy coś takiego, nie? To było ciekawe. Później już były płyty, w których ten odcinek był już też w całości, już się do tego przyzwyczaiłem. No, myślę, że git, tak myślę. Widzę, że już nagranych mam 11, prawie 12 minut. Także myślę, że możemy zacząć kończyć. No i tak, właśnie, teraz właśnie w tym momencie jest na karcie na społeczności ankieta, w której możecie zagłosować właśnie na temat, który mam opowiedzieć w następnym pseudopodcaście. Jeśli się wam taki format właśnie spodobał, na razie tylko taki krótki odcinek, będą dłuższe prawdopodobnie, to napiszcie o tym w komentarzu. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. Ajeto.